Szanowni Państwo, zapraszam do zapoznania się z moimi strategiami inwestycyjnymi o nazwie ACE Active. Nowe podejście do asset management. Andrzej Stefaniak. Dane kontaktowe są podane w tle oraz w opisie filmu. Pozdrawiam. Witam dzisiaj o poranku. Szok. Krach na PLN. Co dalej ze stopami w Polsce? To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zaczynamy. Szok. Krach na PLN. Co dalej ze stopami w Polsce? Wydarzeniem wczorajszego dnia była oczywiście gigantyczna obniżka stóp procentowych, których nikt się nie spodziewał. Dzisiaj wydarzeniem dnia będzie konferencja prasowa prezesa Glapińskiego po godzinie 15 i będziemy słuchać uzasadnienia tej decyzji. Rynek będzie szukał wszystkich informacji dotyczących tego, co się może stać ze stopami procentowymi w kolejnych miesiącach, w kolejnych kwartałach. No i oczywiście wszystkich innych informacji, które będą nam uświadamiały, co się dzieje teraz w polskiej gospodarce i jaki może mieć to wpływ na politykę fiskalną, monetarną. I będziemy oczywiście to dyskontować przez rynki finansowe, dlatego ten materiał jest poświęcony polskim aktywom i na nich będziemy się koncentrować. Na pierwszym wykresie widzimy, jak wyraźnie obniżono teraz stopy procentowe. Stopy procentowe spadło o 75 punktów bazowych, chociaż nikt tego się nie spodziewał. Rynek był podzielony z lekką przewagą nastawienia na obniżkę tylko o 25 punktów bazowych. Natomiast jak widzimy tutaj na wykresie, przez ostatnie 20 lat w XXI wieku mniej więcej średnia dla stóp procentowych wynosi około 4%. No i jest bardzo ciekawa, gdzie taka naturalna, neutralna stopa procentowa dla naszej polskiej gospodarki występuje. No i jest pytanie, czy Narodowy Bank Polski takim szybkim cięciem nie chciał sprowadzić polską stopę procentową do takich poziomów, która pozwoli na ożywienie gospodarcze. Jestem też bardzo ciekawy, czy głównym uzasadnieniem tego, że wczoraj doszło do takiej obniżki stóp procentowych, będzie obawa o kondycję polskiej gospodarki, a jednym z narzędzi, które miały pomóc temu, żeby gospodarkę uleczyć, doprowadzić do ożywienia gospodarczego, wtrącić polską gospodarkę na ścieżkę ożywienia gospodarczego, jest kanał walutowy. I teraz właśnie o rynku walutowym będziemy mówić. Bo pytanie jest takie, czy mamy do czynienia z krachem na rynku PLN? Wykres, który jest teraz w tle, pokazuje zależności, najważniejszą zależność dla rynku krajowej waluty. A ta najważniejsza zależność dla siły albo słabości krajowej waluty wynika z tego, co się dzieje globalnie na amerykańskim dolarze. Wykres żółty pokazuje zachowanie euro-dolara, czyli głównej pary świata. I widzimy tutaj jak na dłoni, że w sytuacji, kiedy wykres spada, czyli amerykański dolar się umacnia, złoty jest pod presją na osłabienie. Natomiast kiedy żółty wykres rośnie, czyli euro-dolar rośnie, mamy do czynienia z globalną presją na umocnienie krajowej waluty. No i naprawdę czynniki krajowe nie mają większego znaczenia. I co teraz widzimy? Mniej więcej od połowy lipca mamy znowu tendencję spadkową na żółtym wykresie, czyli na euro-dolarze i w naturalny sposób, zobaczcie drodzy Państwo, tutaj jak na dłoni widać, że równolegle zaczęła się tendencja osłabienia krajowej waluty, a czynnik, który wczoraj wpłynął na to, że tak dynamicznie złoty się osłabił, był wywołany stopą procentową, czyli zachowaniem Narodowego Banku Polskiego, Rady Polityki Pieniężnej, która wyraźnie obniżyła te stopy procentowe w skali, której rynek wcześniej się nie spodziewał. Czyli ten czynnik związany z decyzjami o stopach procentowych był tylko takim akceleratorem szybszej przyspieszenia tendencji do osłabienia krajowej waluty. No i warto jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz. Gdzie był euro-dolar historycznie w ostatnich miesiącach i co wtedy robił rynek krajowej waluty. Ostatnio euro-dolar na poziomie 1,07 był na przełomie maja i czerwca. I co się wtedy okazało? Rynek dolar do złotego wykazywał też mniej więcej okolice 4,20-25, a rynek euro złotego w sytuacji, kiedy euro-dolar był na tych samych poziomach, był w okolicach poziomów 4,53-4,55. Wniosek jest taki, że na razie rynek złotego nie pokazuje na paniczne zachowanie, takie paniczne osłabienie, jakąś relatywną większą słabość. Nie można tego tak
określić. I cofając się głębiej w historii, widzimy, że ta tendencja do usadawiania się kursów poszczególnych par walutowych względem tego, gdzie równolegle był euro-dolar, także sygnalizuje, że tutaj nie można mówić o tym, że mamy do czynienia z krachem na rynku złotego. Siła amerykańskiego dolara, która od półtora miesiąca jest obserwowana, w naturalny sposób teraz osłabia krajową walutę i wydarzenia z ostatnich dni tylko wyrównały te poziomy, które były wcześniej wyznaczane przez historię, gdy równolegle euro-dolar znajdował się w okolicach poziomu 1,07. Czyli czy mamy do czynienia z krachem na rynku złotego? Moim zdaniem teza jest absolutnie nieuzasadniona. No i teraz, gdzie te poszczególne pary związane ze złotym mogą się wkrótce znajdować? Jak widzimy, na pierwszym wykresie euro-złoty ma swój opór w rejonie 4,60. Bardzo ładne wyjście wczoraj nad poziom 4,50 zdynamizował tendencję wzrostową. No ale w takiej sytuacji warto posiłkować się zniesieniami Fibonacciego i one pokazują, że dokładnie teraz w okolicach 4,58 mamy pierwsze takie zniesienie, a kolejne jest dopiero w rejonie 4,65. Więc wniosek jest taki, że jeżeli tendencja przeciwko złotemu będzie kontynuowana, to poziom 4,60 może nie zatrzymać krajowej waluty, a dopiero 4,65 może być takim ważnym poziomem oporu. Jak będzie ta dzisiejsza sesja, podczas której rynek, zwłaszcza Amerykanie, którzy będą także obserwować i dyskontować słowa prezesa Glapińskiego, zobaczymy, czy te poziomy 4,58 są pokonywane. I dzisiaj także naprawdę obserwujmy rynek, zachowanie euro-złotego w okolicach 4,58, ponieważ jego przekroczenie dopiero będzie mogło nam sugerować, że na rynku pojawiają się pierwsze symptomy obawy o siłę krajowej waluty z powodu obniżki stóp procentowych w skali, której nikt się wcześniej nie spodziewał. I analogicznie analizujmy zachowanie dolar do złotego. W tym wypadku zniesienie Fibonacciego jest dopiero w rejonie 4,37, 4,38, więc mamy jeszcze prawie 10 figur do tego, żeby spokojnie dyskontować ruch do tego pierwszego ważnego oporu, ale jak widzimy, siła i skala umocnienia złotego z ostatnich miesięcy sprawia, że na razie to, co się dzieje względem amerykańskiego dolara na rynku złotego, nosi znamiona tylko chwilowego wzrostowego odbicia, ale także z technicznego punktu widzenia widzimy odbicie od dolnego ograniczenia wieloletniego kanału wzrostowego, dlatego też prawdopodobnie ta tendencja wzrostowa będzie jeszcze kontynuowana. I oczywiście warto także przypomnieć, że mamy wyraźną zależność między tym, jak zachowuje się średnioroczna inflacja, a jak zachowuje się para dolar do złotego. I w tym wypadku każde 10-figurowe umocnienie krajowej waluty przynosi nam ruch na średniorocznej inflacji w okolicach 0,1 punkta procentowego. Dlatego też lekko ryzykownym takim działaniem jest osłabienie krajowej waluty. Natomiast jeszcze raz przypomnę, główna siła albo słabość krajowej waluty będzie wynikała z tendencji na euro-dolarze. Jeżeli euro-dolar wróci do tendencji wzrostowej, to naprawdę nie będzie miało to żadnego znaczenia to, co się dzieje ze stopami procentowymi w naszym kraju, ponieważ siła globalnego zasysania albo wysysania kapitału z Wall Street będzie tak duża, że stopy procentowe w Polsce na poziomie 6-5% wciąż będą niezwykle atrakcyjne do tego, żeby inwestorzy z Wall Street akumulowali tutaj aktywa. Dlatego też nie popadałbym w panikę i nie twierdził, że to jest jakiś armagedon na rynku krajowej waluty. Naprawdę nie ma się, na razie nie widać symptomów i wskazań, że inwestorzy zagraniczni jakiś negatywnie zaczęliby podchodzić do tego. A jeszcze raz przypomnę, dlaczego moim zdaniem Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się na tak gwałtowne obniżenie stóp procentowych, mając świadomość, że doprowadzi to do skokowego osłabienia krajowej waluty. A wykres, który jest teraz w tle, moim zdaniem bardzo ładnie to obrazuje. I tutaj mamy kurs euro, przy którym eksport i import stają się nieopłacalne oraz kurs rzeczywisty.
i analogicznie dla amerykańskiego dolara. I widzimy tutaj na podstawie zachowania kursu euro i kursu dolara, że w ostatnich tygodniach, w ostatnich miesiącach kurs tak wyraźnie pokazał umocnienie krajowej waluty, że coraz mniej polskich eksporterów miało kurs, który był dla nich atrakcyjny, opłacalny, a kanałem eksportowym poprzez handel międzynarodowy może dotrzeć do nas ożywienie gospodarcze. Dlatego im teraz będziemy wyraźniej pobudzać polski eksport poprzez lekkie osłabienie krajowej waluty, tym lepiej dla polskiej gospodarki, tym szybciej polska gospodarka wejdzie na ścieżkę ożywienia gospodarczego. Polskie produkty będą bardziej atrakcyjne na rynku międzynarodowym. Natomiast jak widzimy tutaj, dopiero jesteśmy bardzo oddaleni od poziomów, które by zagrażały polskiej gospodarce. Dlatego też nie twierdzę, że to, co się teraz dzieje na rynku krajowej waluty, zagraża stabilności polskiego systemu finansowego. Jest moim zdaniem ewidentnie odwrotnie, a to, co się wydarzyło na rynku krajowej waluty, będzie pomagało polskim eksporterom oraz oczywiście konsumentom, ponieważ w bardzo wielu polskich rodzinach nagle okaże się, że mamy do czynienia z przypływem gotówki, takiej wolnej gotówki, którą będzie można wykorzystać na własne potrzeby, a to także będzie stymulant polskiego ożywienia gospodarczego, tak żeby ta ścieżka ożywienia gospodarczego była lepsza i szybsza niż te wcześniejsze modele, które przed wczorajszą decyzją Rady Polityki Pieniężnej były takimi modelami bazowymi dla ścieżki ożywienia gospodarczego i zachowania polskiej gospodarki w kolejnych kwartałach. Dlatego też myślę, że warto bazować na tych wykresach, które tutaj mówią nam o tym, przy których poziomach kursu euro i dolara eksport i import staje się nieopłacalny. Warto być tego świadomym. No i teraz odpowiedź na pytanie, co dalej ze stopami procentowymi w Polsce. Już wczoraj pojawiły się kolejne informacje o tym, że jednak banki komercyjne, najważniejsze banki, spodziewają się dalszych obniżek stóp procentowych. No i zobaczmy, co wczoraj po sesji w Londynie i po sesji w Nowym Jorku rynek uważa, że się wydarzy ze stopami procentowymi. Zaczynamy od WIBOR-u 3-miesięcznego, a te najkrótsze stawki, które pokazują, co się może wydarzyć w październiku, cały czas sygnalizują, że w październiku będzie następna obniżka stóp procentowych o 25 punktów bazowych. I co jest także ciekawe, kiedy zobaczymy, gdzie rynek spodziewa się następnych stóp procentowych na przełomie 2023 i 2024 roku, to jest szansa na kolejną obniżkę stóp procentowych. Wniosek jest taki, że prawdopodobnie ta wczorajsza obniżka stóp procentowych nie wyczerpała potencjału na dalsze obniżki stóp procentowych w tym roku. Rynek widzi co najmniej jeszcze jedną obniżkę stóp procentowych w październiku, prawdopodobnie ona wystąpi, a być może nawet jeszcze jedną, która może wystąpić w listopadzie albo w grudniu. Dlatego też wygląda na to, że to nie był jakiś ewenement, taka dynamiczna obniżka stóp procentowych, tylko początek cyklu obniżek stóp procentowych, a systematycznie w kolejnych miesiącach i kwartałach będziemy mieć następne obniżki stóp procentowych. No i teraz wykres pokazujący, gdzie rynek spodziewa się dokładnie za rok, na przełomie trzeciego i czwartego kwartału 2024 roku, pod koniec 2024, gdzie się spodziewa stóp procentowych i w tym wypadku także widzimy, że rynek nastawia się na kolejne obniżki stóp procentowych, nawet w skali 200 punktów bazowych od obecnego poziomu i wygląda na to, że rynek naprawdę nastawia się, że na koniec 2024 stopy procentowe będą w okolicach 4 do 4,5%, czyli jeszcze około 200 do 150 punktów bazowych dalszych obniżek stóp procentowych od obecnych poziomów. Stopy procentowe mają spaść, co ma w teorii w Polsce, w polskiej gospodarce za parę kwartałów dać już wyraźne ożywienie gospodarcze. No i pytanie jest takie, kiedy zobaczymy jeszcze raz ten wykres długoterminowego zachowania stóp procentowych w naszym kraju, widzimy, że średnia pokazuje nam, że te
stopy procentowe są w okolicach 4%, więc naprawdę ja się zastanawiam, czy poziom 4% na polskich stopach procentowych nie jest pewnego rodzaju punktem odniesienia dla oczekiwań co do bardzo długoterminowego określania wysokości stóp procentowych w naszym kraju. Dlatego też wygląda na to, że na dole cyklu obniżek stóp procentowych w Polsce stopy procentowe spadną właśnie w okolicach poziomu 4%. Czy tak będzie? Zobaczymy w przyszłym roku pod koniec, czy faktycznie stopy procentowe sięgną tych poziomów 4%. No i dlaczego nie można mówić o krachu i o panice na polskich aktywach? Ponieważ polskie obligacje praktycznie nie zareagowały na to, co się wczoraj wydarzyło. Rentowności podskoczyły tylko leciutko, kilka punktów bazowych w okolicy 5,63, natomiast te perspektywy na dalsze obniżki stóp procentowych i to, co się dzisiaj wydarzy, ponieważ słowa prezesa Glapińskiego będą niezwykle bacznie obserwowane przez tych traderów obligacji. No i tutaj na tym rynku obligacji zobaczymy, jak rynek faktycznie podchodzi do tej decyzji. Jeżeli rentowności bardzo wyraźnie pójdą w górę, będzie to odczytane negatywnie, że decyzja Rady Polityki Pieniężnej została odebrana źle przez rynki finansowe. Natomiast jeżeli rentowności będą na tych samych poziomach co teraz, będą nawet spadać, to ta decyzja będzie pozytywnie i dobrze odebrana przez rynki finansowe, przez tych, którzy mają miliardy euro, funtów, dolarów i wszystkich innych walut. No i patrzmy dzisiaj szczególnie na zachowanie polskich obligacji, które nam będą nam obiektywnie pokazywały, jaka jest faktyczna reakcja rynków na te wszystkie informacje z ostatnich godzin i na te informacje, które wkrótce będą się także pojawiały. No i teraz pytanie jest, co Warszawska Giełda Papierów Wartościowych zrobi. W pierwszej kolejności widzimy reakcję na zachowanie giełd na całym świecie. Giełdy spadają z powodu tego, co się dzieje na głównej parze świata, czyli w reakcji na trend na amerykańskim dolarze, ale wczoraj doszło do przebicia już tej ważnej strefy wsparcia 1975-2000 punktów. I teraz pytanie jest, czy te wskazania zostaną przesunięte na wykres tygodniowy. Jeżeli tak się stanie, tendencja spadkowa powinna być pogłębiona. Natomiast jeszcze raz przypomnę, tak wyraźne obniżanie stóp procentowych jest bardzo pozytywnym czynnikiem dla giełdy papierów wartościowych, więc prawdopodobnie, moim zdaniem, nie należy oczekiwać jakiegoś mocnego pogłębienia tendencji spadkowej na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych, ponieważ decyzje o obniżkach stóp procentowych, a zwłaszcza perspektywy na dalsze obniżki stóp procentowych, działają bardzo pozytywnie na przyszłą wycenę spółek giełdowych, a giełda dyskontuje przyszłość. Dlatego też ja bym bardzo ostrożnie podchodził do wszystkich scenariuszy zakładających jakieś mocniejsze, głębsze spadki z powodu tego, że otwiera się moim zdaniem perspektywa ku temu, żeby giełda papierów wartościowych pod koniec tego roku była jeszcze wyżej niż zakładaliśmy, że będzie to jeszcze przed tą decyzją o obniżkach stóp procentowych. Moim zdaniem decyzja o stopach procentowych sprzyja i to wybitnie sprzyja temu, żeby giełda papierów wartościowych weszła w fazę hossy i to już wkrótce. To jest ostrzeżenie dla tych wszystkich, którzy mają negatywne podejście do polskich aktywów, do giełdy papierów wartościowych. Przypominam, w terminie co najmniej średnim, a nie jakimś krótkoterminowym, gdzie liczą się krótkoterminowe emocje. No i teraz czas na perspektywę światową. Dzisiaj patrzymy na euro-dolara, co się wydarzy w okolicach poziomu 1,07, ponieważ główna para świata ma i wykazuje tendencję ku temu, żeby złamać ten poziom, a jak wiemy, następne wsparcie jest w okolicach 1,0650. To wsparcie ma większe znaczenie i w tych miejscach wygląda na to, że wkrótce euro-dolar się znajdzie. Co teraz pcha euro-dolara w górę? Są to rentowności amerykańskich obligacji. Dlatego też, jeżeli patrzymy na to, co się wydarzy na rynku złotego, na tym, co się ma wydarzyć na rynku amerykańskiego dolara, to patrzmy równolegle na zachowanie rentowności amerykańskich obligacji. Jeżeli rentowności będą dalej rosnąć, presja na rzecz amerykańskiego dolara będzie się pokazywać, wtedy presja przeciwko krajowej walucie powinna cały czas występować oraz przeciwko różnym innym aktywom związanym z ryzykiem. Taka zależność jest widoczna jak na dłoni. Co jest bardzo interesujące, hedge fundy cały czas pozostają short, czyli grają na krótko, netto na amerykańskim dolarze, warto być tego świadomym, oraz, tak jak już powiedziałem, wpływ amerykańskiego dolara na siłę albo słabość różnych aktywów. Widać na przykład tutaj, występuje presja
na osłabienie np. jena japońskiego czy chińskiego juana. To są konsekwencje ruchu na amerykańskim dolarze i w tym wypadku widzimy, że para dolar do jena ma ochotę przejść przez poziom nawet 150. Amerykańskie rentowności wracają nad poziom 4,25. Następne ważne dane, na które rynek będzie patrzeć, to w przyszłym tygodniu mamy dane o inflacji i one naprawdę będą miały znaczenie, więc być może dopiero wtedy poznamy, jaka jest reakcja obligacji na perspektywy inflacyjne i perspektywy przyszłych stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Amerykański dolar i rentowności to poza jenem także rynek złota i w tym wypadku widzimy naturalne osłabienie, czyli spadki cen złota, co jest procesem zupełnie zrozumiałym. W tym wypadku potencjalny spadek poniżej $1900 nie powinien nikogo dziwić, natomiast cena miedzi, która zaczęła spadać, zaczyna wspierać scenariusze prospadkowe na indeksach giełdowych. Warto być tego świadomym, zwłaszcza że wczoraj indeks Standard & Poor's już wyraźnie złamał poziom 4500 punktów, przeszedł maksima z końcówki sierpnia, dlatego też perspektywy prokorekcyjne wygląda na to, że zaczynają się materializować. Przypominam, że wrzesień jest ze statystycznego punktu widzenia najgorszym miesiącem do inwestowania na indeksie Standard & Poor's. Inwestorzy to widzą, no i prawdopodobnie to jest jeden z tych głównych powodów sprzedaży cen akcji, ale równolegle przypominam, że trwa cykl prezydencki, a rok przed wyborami w Stanach Zjednoczonych to jest najlepszy okres do inwestowania na rynkach akcyjnych, dlatego nie spodziewam się, że korekta jakaś będzie głęboka na indeksach giełdowych na Wall Street. Mamy spadkowe odbicie na indeksie Nikkei i wygląda na to, że ten kanał spadkowy ładnie zaczyna tutaj pracować. I mamy także spadki indeksów giełdowych w Chinach, dlatego też otwarcie dzisiaj w Europie powinno być negatywne i powinniśmy na indeksie DAX testować ostatnie minima i wsparcia, czyli dolne ograniczenie półrocznej konsolidacji. Natomiast warto zwrócić uwagę na to, że wyceny europejskich spółek względem tych w Stanach Zjednoczonych pokazują dramatyczne i coraz większe niedowartościowanie europejskich spółek. No i pytanie jest takie, dlaczego europejskie spółki są wciąż tak niedowartościowane? No i z danych makroekonomicznych warto zwrócić uwagę dzisiaj na dynamikę PKB, ostateczny odczyt dla strefy euro, na joblessy, gdzie będziemy patrzeć, czy czasem te joblessy nie pokazują odczytów większych niż 250 000, ponieważ wtedy dopiero rynek zacząłby dostawać informacje, że coś negatywnego dzieje się w gospodarce amerykańskiej, a na Bitcoinie cały czas mała zmienność, mała aktywność. Rynek czeka spokojnie na dalsze wydarzenia. Zapowiada się fascynująca sesja na polskich aktywach. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Tych wszystkich, którzy chcą śledzić, co się dzieje z Ace Market EU po godzinach pracy w biurze, zachęcam także do polubienia naszego nowego profilu na Instagramie. Link w opisie. Do zobaczenia. Życzę dzisiaj stopy zwrotu. Widzimy się i słyszymy dzisiaj po południu. Wszystkiego dobrego jeszcze raz. Cześć!